1 sierpnia 1944 roku razem z żołnierzami, sanitariuszkami i łącznikami na ulice Warszawy wyszli również fotografowie w celu dokumentacji otaczającej ich rzeczywistości. Jednak czarno-biała fotografia, mimo szlachetności warsztatowej i wartości dokumentacyjnej, artystycznej, zdaje się zamykać postaci, wydarzenia w tym czarno-białym świecie i dystansować się historycznie wobec współczesnego odbiorcy. To właśnie dlatego wykonaliśmy koloryzację 100 fotografii, żeby ten świat historyczny urealnić, żeby przywrócić powstańców jako ludzi z krwi i kości, czujących, widzących tak samo jak my, żeby ten dystans historyczny skrócić. Wyboru tej setki dokonał uznany fotograf Chris Niedenthal, który sam wielokrotnie sięgał po analogowy aparat, rejestrując przełomowe dla historii Polski wydarzenia ostatnich dekad. Zastanawialiśmy się, co ma być naszym wzorcem kolorystycznym, jaką paletę barwną uznać za taką wyjściową do stworzenia koloryzacji, czy odwołać się do pierwszych nowoczesnych, kolorowych diapozytywów z lat 30., takich jak Agfa i Kodak, właśnie czy ten kolor ma być intensywny, nasycony jak u Kodaka, czy taki zgaszony, chłodny jak na filmach Agfy. Punktem wyjścia w końcu stały się dla nas obiekty, zachowane również w magazynach Muzeum Powstania Warszawskiego. Umundurowanie, broń, przedmioty codziennego użytku, plakaty, wszystko to, co tworzyło realia barwne świata Powstania Warszawskiego. Jednym z podstawowych założeń przy kolorowaniu zdjęć z Powstania Warszawskiego było, żeby jak najwięcej elementów, które widzimy na tych zdjęciach, było zgodne z rzeczywistością. Żeby to nie były przypadkowe kolory, tylko żeby to były kolory faktycznie istniejące w tamtym czasie. O ile w przypadku broni czy umundurowania referencje są często dość dobrze znane, to też na wszystkie te zdjęcia musieliśmy się zacząć wpatrywać, cały nasz zespół, dużo bardziej szczegółowo niż kiedykolwiek wcześniej, bo elementy, które normalnie w czarno-białej fotografii nikną, tutaj zaczęły być bardzo istotne. Czy ściana kamienicy w tle to jest cegła, czy to jest tynk? Czy kamienica jest pokryta dachówką, która będzie czerwona, czy też blachą, czyli kolor jakiś metalowy. Wszelkie tego typu elementy musiały być rozpoznane oraz właściwie nadane im kolory. Dzięki temu możemy powiedzieć, że to, co widzimy na fotografiach, jest bardzo zbliżone do rzeczywistości i w dużej mierze nie są to kolory przypadkowe, tylko dokładnie takie, jakie mogli obserwować powstańcy w 1944 roku. Praca graficzna była podzielona na 2 etapy, na retusz i na samo nałożenie koloru. Jeśli chodzi o retusz, to bardzo istotne było, jakiej jakości materiału mieliśmy do dyspozycji. Niektóre pliki to były skany dobrze zachowanych klisz, ostre, z dobrym światłem, bez przepaleń. Natomiast trafiały się przypadki mocno zniszczonych odbitek, przy tym prześwietlonych, z rozmyciami, a przy łącznie opracowanych 102 zdjęciach ta rozpiętość jakościowa była całkiem duża. I nawet przy takiej naszej zasadzie to nie problem, tylko wyzwanie, po tworzeniu niektórych plików jednak pojawiała się myśl, mamy problem. Na samym początku uzgodniliśmy z pracownikami muzeum, że najważniejszą kwestią na tym etapie jest zachowanie oryginalnej struktury obrazu, wszystkich detali, ale też ziarna na fotografiach. Dlatego zrezygnowaliśmy z czysto automatycznych rozwiązań, które usuwają rysy i uszkodzenia, bo potrzebowaliśmy większej kontroli nad naszą pracą. Czasem prawie 2 identyczne kreski obok siebie mogły być zupełnie czymś innym. Jedna rysą, druga jakimś istotnym elementem. Pliki, które otrzymaliśmy, były w dosyć wysokiej rozdzielczości, takiej, żeby można się było potem zdecydować na wielkoformatowy wydruk z dużą ilością detali, co dawało duże możliwości edycji, ale też zwiększało zakres prac, bo szczególnie na etapie kolorowania każda krawędź musiała być upilnowana. Każdy błąd był widoczny w dużym powiększeniu, jak w takiej bardzo precyzyjnej kolorowance. Wyjście na sąsiednie pole psuło dobry efekt.
I tutaj znów otworzyło się pole do konsultacji i interpretacji, co tak naprawdę jest czym. Czasem trafiliśmy na elementy, które po takiej analizie były zaskoczeniem też dla pracowników muzeum, swego rodzaju nowe odkrycie w archiwalnym materiale. Mógł to być szyld reklamowy czy plakat gdzieś na dalszym planie. W takim razie powstawało pytanie, co to za plakat i jakie miał kolory. Albo jakiś trudny do określenia dotąd obiekt leżący na stole, który po pewnej analizie okazywał się baterią. Bardzo ważną kwestią były kolory kamuflażu umundurowania. Przy referencjach dostarczanych przez historyków i warszawianistów nie było za dużo miejsca na przypadek. Wszystko było konsultowane w sferze poprawności, natomiast czasem przy zniszczonych zdjęciach niewyraźnych, poruszonych potrzebne było śledztwo, z jakim modelem kurtki wojskowej mamy do czynienia i jakich kolorów użyć, żeby ją poprawnie odwzorować. Ważne przy interpretacji elementów zdjęcia było wzięcie pod uwagę również pory roku, co miało głównie znaczenie przy nasyceniu zieleni roślinności, ale też pory dnia czy pogody, bo słoneczny dzień daje nam zupełnie inne barwy niż zachmurzone niebo. Nad tą częścią graficzną pracowaliśmy w zespole 4-osobowym. Te trudności techniczne to w sumie codzienność przy pracy z filmem fabularnym czy nawet reklamą. Jednak nawet przy obrazach poważnych czy nawet wstrząsających zawsze były to efekty specjalne jako uzupełnienie dekoracji na planie filmowym. Tutaj szczególnie w momencie kolorowania i tej dokładnej analizy pojawiała się świadomość tej prawdy obrazu i okazało się, że ma to zupełnie inny ciężar emocjonalny. Jeśli wynik, który osiągnęliśmy, który Państwo oglądacie, jest autentyczny i realistyczny, to również dlatego, że unikaliśmy zautomatyzowanych funkcji koloryzacji i powierzyliśmy ją grafikom, którzy wiele godzin żmudnej, rzetelnej pracy spędzili nad cyzelowaniem tych kolorystycznych detali przed ekranem komputera. Zapraszamy do spotkania z powstańcami, do odwiedzenia miejsc, których już nie ma, tym razem w jeszcze bardziej bezpośredni, intensywny i emocjonalny sposób, dzięki barwom, które przywróciliśmy Powstaniu Warszawskiemu.